Teraz, skoro mamy double jumpa, możemy cisnąć do piwnicy. Ale najpierw ciśniemy jeszcze połom. A tego już nie będziemy potrzebowali. Niczego z tych rzeczy. W końcu będziemy musieli poczekać. What? Hello, Kyle. Czekam, aż mi się łomo studzi. Wiesz co wtedy? Bitch! What? Powiem ci jedno, sąsiedzie. Twoja piwnica jest w wielkim niebezpieczeństwie. Dalej gorący ten łom. Tutaj zostawiałem ten magnes i skubany znowu zniknął. This game is broken. Broken. You hear me? Broken. Tam część już końcówka jest innego koloru, to znaczy, że może zaraz się odmrozi. Nawet już. Let's go. Rush B, rush B. Ciśniemy. Teraz możemy to przejść. No, blocks. Już myślałem, że znowu. Dobrze. I teraz z double jumpem to powinno być much easier. Except it's not. Okej. Okej, teraz możemy coś zrobić. Szkoda, że gra tego nie mówi przedtem, że to jest wymagane do tego, żeby przejść piwnicę. Co tu się dzieje? Aha, czyli za każdym razem jak coś się nie uda, to od początku lecę. No spoko. Drzewka. Konewki. Jakieś podlewanie czy coś? Nie? Chyba się nie da tego nawet podlać. Okej. Nie rozumiem. Otworzyłem coś, ale chyba to mi nic nie da, dopóki nie rozprawię się z tym typem. A może da. Co? Typie. Co? Okej. Czy teraz to mi pozwoli przejść? Okej. Pozwoliło. Czyli co, że muszę czymś przytrzymać dłużej, żeby rzucić, ale czym ja chcę rzucać? To jest dobre pytanie, bo nie za bardzo mam wiele rzeczy, którymi bym miał rzucać. Or something. Wezmę te buty. A, mam tutaj rzucać. Okej. Okej. I see. Nieźle. A
tutaj co się dzieje? To jest wszystko jakieś pokręcone. Nie wiem, gdzie lecieć do końca. Może tutaj? What? Bitch, what? Jakie zdzierstwo wredne. Co to jest? Co to było? Ej, to miało moje zainteresowanie, nie wiem co to było. Okej. Widziałem tam nogi wielkiego Okej, więc to planowaliście od dawna. Bo to już gdzieś widziałem. Mam malutkie flashbacki. Hej, Kyle. To nie był krzyk dorosłego mężczyzny. Kyle? Nie jestem pewien, co się dzieje i czemu typ ma domek na plecach. Tędy nie powinienem wbiegać, ale... Okej. What is it? Nie mam nic, mam gitarę. Po co mi gitara basowa? Cyk. Włączyłem kolejkę. I co? Coś zrobiłem i on chyba nie jest z tego powodu zadowolony. Okej, mogę wyjść? Z powrotem? Nie mogę. Okej. Wolałem się upewnić. Więc mamy chyba powchodzić na kilka z tych platform, poklikać przyciski, które najwyraźniej coś robią. Nie jest to jakoś zbyt... Wiecie... Mega, super, hiper boss fight, if you ask me. Bo on nam generalnie nic nie robi, tylko my sobie biegamy. Powiem tak. Z pewnością jest to intrygujące i jest dziwne, ale... Troszkę mi pasuje w kontekst gry, która miała polegać na skradaniu się, bo tutaj skradania się już nie ma. Sąsiad miał być turbo mądry, trzeba było go jakoś, wiecie, wymijać, tak dalej, ale... It does not work anymore. Teraz właściwie to sąsiad, tak jak wielu ludzi pisało, jest dodatkiem do gry. No i wiecie, albo łapie, albo nie łapie. Nie ma czegoś takiego, żeby się przed nim chować. Nawet to kucanie mało co daje. Myślałem, że byłoby więcej rzeczy typu tak jak było w tutorialu w drugiej alfie, żeby tego sąsiada, wiecie, on na przykład poczekać aż pójdzie spać i na przykład żeby postarać się go nie obudzić i zabrać mu klucz z pasa. To było zarąbiste, a tego już w grze nie ma. Nie wiem, czy to tylko bety, czy będzie w finalnej wersji. Mam nadzieję, że w finalnej wersji oni wezmą wiele rzeczy pod uwagę. Co ja mam tutaj do cholery robić? Może mogę tą gitarą w to rzucić, tak jak przedtem. Przytrzymać dłużej i wtedy...
O! Chyba załączyłem toster. But it's so fucking weird. W sensie, no, tak jak mówię, z gry, która miała być naprawdę skradanką i łamigłówką, to poszło troszeczkę za bardzo w abstrakcję. Jak na moje. Okej. What? Ej, to jest boss fight, kiedy nie potrafisz wskoczyć na latarkę i próbujesz na nią skoczyć 100 000 razy. Jest to ciekawe, bo się wkręciłem w tę grę i generalnie chciałbym poznać jakieś sensowne zakończenie tej fabuły, a nie jakieś fanowskie teorie, którymi ta gra chyba zaczyna być napędzana bardzo. Ale... to nie jest ciekawe jako boss fight. Nie wiem, może to tylko moje wrażenie, ale... Shit. Okej. A co to robi? To porusza tą platformą. Okej. Boże, ale creep. Jesus. Czy to z tej góry zjedzie? Czy tak nie za bardzo? Może poczekamy. Bo jeżeli to jeździ do góry i w dół, to może nas tam na górę zabrać. Jeżeli jedzie tylko raz, to I done goofed. No ale to nie jedzie w dół. Halo. No really? Nie jedzie w dół. Okej. Okej, włączamy to. I skaczymy! O nie! Oh no, you didn't. What the fuck? What the fuck? To jest boss fight. Skakanie 1000 razy, próbowanie kurwa doskoczyć do platformy. Wiecie, po 2,5 godzinach siedzenia i przechodzenia gry po raz trzeci przez jakieś zasrane błędy, pomijając fakt tego, że zagadki w tych coraz to nowszych wersjach gry są... że zagadki w tych wersjach gry są nieco... do dupy. Nie podoba mi się, w jakim kierunku ta gra idzie. Strasznie. Gram z sentymentu do niej, bo była super i kilka jakichś rzeczy, faktycznie dom się cały rozwinął, AI sąsiada się rozwinęło, ale reszta to poszło w zupełnie innym kierunku. Alpha 2 była chyba ostatnią dobrą wersją tej gry, jak na moje. W sensie ta z tutorialem. To był moment, w którym myślałem, że gra faktycznie zaczyna robić wielki przełom. Ale... chyba się myliłem ciutkę. Bo teraz poszła w zupełnie innym kierunku i to jest chyba troszeczkę kierunek wstecz. W sensie z porządnej części gry zrobiło się takie... Nie wiem, to jest beta. Ja wiem, że oni nie chcą zdradzić wszystkiego, ale mam nadzieję, że oni pójdą w to, co pokazali w Alfie 2. To ma być tutorial do gry, podobno ta Alfa 2. Więc trzymajmy się tego, żeby ten tutorial to była podstawa do gry i żeby oni najlepsze zostawili na wydanie gry. O nie! Nie złapałem żadnej. Co? Co? What? One teraz tam leżą wszystkie rozwalone, czy... Nie, muszę jeszcze... Okej.
Więc to jest boss fight. Yeah. Teraz chcemy złapać parasolkę. Albo nawet ich więcej, więc weźmiemy te większe rzeczy, zostawimy. Tego dalej możemy używać, ok. No i... co? No to jest Musisz stać w odpowiednim miejscu, żeby złapać parasolkę i to jest zajebista gra. Licz na łód szczęścia, że akurat ci kurwa wpadnie w ręce ta parasolka. Ja wiem, ja ostatnio naprawdę dużo narzekam. Ja dużo narzekam też w realnym życiu. No ale... nie wiem, czy mogę tak bluźnić, ale ta gra jest trochę jak Roblox na chwilę obecną. Jest w niej wszystko, ale nic nie ma sensu i wszystko, co w niej jest, nie jest zrobione jakoś bardzo porządnie. W tym sensie bardzo jest to jak Roblox. Bluźnie, okej. Przesadziłem, sorry. Naprawdę, po takim czasie siedzenia nad tym, żeby w ogóle tutaj dotrzeć, to nie jest coś, do czego chciałem dotrzeć. Te przełączniki to też zajebiście działają. Raz działają, a raz nie. Ale klikam w to... Okej, mam. Dobra. Teraz nie możemy tego odpuścić. Teraz parasolki leżą wszędzie. Jest ich kilka. 10. Potrzebowałem tylko jednej. Dostałem kilkadziesiąt. Ironia. Więc zobaczmy, co tutaj leży na tych półkach. Interesujący widok. Nie powiem, że nie. Czy możemy te kulki popchnąć do tego? Chyba możemy. Shit. Wystarczyło chyba jedną wepchnąć, prawda? Chyba tylko... Nawet mówię niewyraźnie, bo po takim czasie mam wrażenie, że już nie nagrywam. Bo tak długo siedzę. I co teraz? Aha. No spoko. Jak nie zachowam parasolki, będę turbo zły. Ja pierdolę. Ja pierdolę, co? Ja pierdolę. Czemu parasolki spadają szybciej ode mnie? Quality Gameplay 2017. Słuchajcie, gry są coraz lepsze. Tylko że nie. Tęsknię za dobrymi grami. Bo kiedyś ich trochę było. Wydawałoby się, że przy obecnym rynku gier, gdzie rynek indie zaczyna rosnąć i ludzie zaczynają tworzyć własne gry, dobre gry się nigdy nie skończą. Otóż niespodzianka! Bo je minimalnie ciężko znaleźć. I ta gra była dobra. Ma dalej magiczny, nieskończony, zajebisty potencjał. Teraz jeszcze mody do tego weszły, których nie obczajałem jeszcze, ale wypuścili narzędzia moderskie do tej gry. Więc ta gra ma potencjał. Tylko proszę, żeby finalna wersja nie wyglądała tak jak ta beta. 'Cause it's not good. Okej, mam. Nice.
Więc zepchnijmy sobie te kulki tam. I sprawdźmy, co jest na tamtych półkach potem. Jeżeli damy radę. I co my tutaj mamy? Jakieś miętówki czy coś. Spoko, fajnie. Tylko, że to mi się absolutnie nie przyda. I chyba mi się powoli kończą pomysły. Znowu. Puśćmy ten wagonik. Zobaczymy, co się stanie. Jedzie wagonik. Zobaczmy, co on zrobi. Bo on się chyba wpierdziela w ten domek, nie? I jemu się to nie podoba. Tu leżą jakieś strzępy, to chyba z tego domku. Czy trzeba wszystkie domki rozwalić? Tak jakby, nie wiem. Nie mam pojęcia. Jeżeli teraz jakoś zginę w głupi sposób, to co ja to chrzanie? Mi się już nie chce. Chyba nie. Dobra, nie mam pomysłu. Chyba musimy tam do tego domu dotrzeć. Skoczmy najpierw do tego. Bo coś tu jest. O nie, znowu ciasta. O nie, najgorzej. Ta zagadka z tym ciastem była tak głupia. What? No i co mam z tymi świeczkami zrobić? W dupę sobie je wsadzić? Czy nie w dupę, ale... Ale... Tutaj mamy przecież rakietę, a świeczki mają ogień. That's exactly what we need. Stary. Gorszy dzień. Chyba mu coraz gorzej. On tak dostaje stopniowo od wszystkiego. Nie wiem, czy od tego jeszcze dostał. I nie wiem, jak to załączyć, czy to zainicjować, ja nie wiem. Coś czuję, że potrzebujemy jeszcze jednej świeczki, żeby przepalić ten sznurek, bo... I na co ci tak cierpieć, stary? What the fuck is going on? Można tak? Można. Trochę mi typa szkoda, ale... Znaczy się, bo teraz nie wygląda tak groźnie. Teraz wygląda jak w bólu. Tak, mimo wszystko to trochę, wiecie, wpływa na ten... Na moje postrzeganie tej gry, bo zastanawiam się, o co może chodzić z tym sąsiadem, cała ta historia. Na pewno się nie domyślimy tego, co ma być. Myślę, że twórcy tego nie wypuszczą tak łatwo. I że wszystko, co tutaj jest, to są niby poszlaki, ale takie oczywiste zmyłki. Mam nadzieję, że nie jestem w błędzie. Co? No co? No nie. Cześć, typie. Pomiziać cię za łóżkiem. No już, wszystko będzie dobrze. Ale chamsko.
Co ja mam tutaj teraz zrobić? What? My chyba nie mieliśmy tutaj się dostać, co? Ale to co innego możemy zrobić? Okej, ludzie, ja siedziałem przy tym za długo. To jest to, gdzie zakończymy na razie Hello Neighbor. Tym bardziej, że nie wiedziałem już co tutaj zrobić. Zerknąłem do internetu, żeby poszukać wskazówek i suddenly okazało się, że to jest glitch. W tym domku powinny być drzwi. Jeżeli się stanie w drzwiach i się je otworzy, to następuje coś po tym. U mnie nie następuje, ponieważ drzwi nie ma. Ale to nie ma znaczenia, bo po kliknięciu w drzwi i tak jest tylko wielki napis Hello Neighbor, created by Tiny Build Studio. Koniec. Więc to jest koniec. Pokonaliśmy teoretycznie bossa, powinniśmy móc dotrzeć do tego domku. Byliśmy tam 2 razy. Po kliknięciu w drzwi jest koniec. To jest cała beta. I'm done. Także to wszystko co mówiłem. Boję się w jakim kierunku ta gra zmierza. Może być mega dobrze, a może być tak jak jest teraz, co moim zdaniem jest źle. Moim osobistym zdaniem. Komuś innemu może się podobać bardziej. Ja jestem zniesmaczony, zawiedziony, zamęczony błędami. No ale to jest beta. Szanse są, bo Alpha 2 ma być oficjalnym tutorialem podobno. I Alpha 2 to jest ostatnia dobra wersja tej gry, która mi się podobała. Więc who knows, jeżeli będzie to tak wyglądać jak tam i mieć więcej sensu, jestem na tak. A jak na razie pozostaje nam czekać na kolejne wersje. Jest tam jakiś wydany ten mod tool do modowania gry. Nie wiem na ile on jest zdolny coś zmodyfikować w grze i tak dalej. No ale zobaczę, przekonam się, poglądam sobie rzeczy i jeżeli coś będzie ciekawego, to do was wrócę z Hello Neighbor. Ta gra to jest męka w tej chwili. Jest bardzo rozbudowana, ale mówię jak Roblox. Masa błędów i to jest męczące. Plus koncept nie za bardzo mi pasuje. No ale oby to naprawili. To tyle. Trzymajcie się. Dzięki za wytrwanie ze mną. Ja się cieszę, że ja też wytrwałem. Na razie.